Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak chcieliście, w moim dzisiejszym filmie opowiem o kulisach rozmów w Magdalence i przy okrągłym stole. Dowiecie się, jak rzeczywiście wyglądały te rozmowy i jak narodził się polityczny kompromis pomiędzy komunistyczną władzą a solidarnościową opozycją. Dowiecie się, czego ten kompromis dotyczył i jakie były jego faktyczne następstwa. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski. W południe 6 lutego 1989 roku do Pałacu Namiestnikowskiego w Warszawie przybyli przedstawiciele komunistycznych władz i solidarnościowej opozycji. Szczególnie w Magdalence trudno wypocząć. O jest, tak jest. W sali kolumnowej pałacu stał już okrągły stół. Może pan zawsze na mnie liczyć. Zasiadło przy nim łącznie 54 przedstawicieli obydwu stron. Jako pierwszy głos zabrał szef MSW, generał Czesław Kiszczak. Powitał zebranych, a następnie przekazał przewodniczenie obradom profesorowi Władysławowi Findeisenowi. Ten ostatni udzielił głosu przywódcy Solidarności Lechowi Wałęsie. Ale wtedy zdarzyło się coś zupełnie nieprzewidzianego. Proszę wszystkich obecnych, aby uczczono śmierć gorliwych kapłanów i wielkich patriotów, księdza Stefana Niedzielaka i księdza Stanisława Suchowolca, powstaniem i minutą milczenia. I wtedy na sali zrobiło się spore poruszenie. W zaistniałej sytuacji przedstawiciel strony rządowej Stanisław Ciosek podszedł do reprezentanta episkopatu księdza Alojzego Orszulika i zaproponował opuszczenie tego fragmentu w transmisji telewizyjnej. Orszulik przychylił się do jego prośby. W efekcie tego fragmentu nie zobaczyliśmy w żadnej z telewizyjnych relacji. Mogliśmy się dowiedzieć o tej sytuacji dopiero po wielu latach. Ale tamta sytuacja miała w sobie coś symbolicznego. Jakiś ukryty fałsz, który od początku unosił się nad obradami okrągłego stołu. Zanim jednak doszło do okrągłego stołu, wydarzyło się w kraju wiele. Mamy nadzieję, że strajki obejmą cały kraj. Jest to jedyna forma rozmowy z władzą. Wiosną 1988 roku przez Polskę przetoczyła się potężna fala strajków i protestów. Objęły one blisko 20 dużych zakładów pracy i kilkanaście wyższych uczelni. Tak naprawdę ta fala strajków i protestów była wyrazem buntu ludzi młodych, którzy mieli dość życia w kraju pozbawionym jakichkolwiek perspektyw. Władze usiłowały te strajki jeszcze spacyfikować i w kilku przypadkach doszło do użycia siły. Ale te strajki i protesty dla władz były poważnym ostrzeżeniem. Analizy MSW wskazywały jasno, że w społeczeństwie narasta fala niezadowolenia i niebawem może nastąpić niekontrolowany wybuch społeczny, z którym trudno będzie sobie poradzić. W sierpniu 1988 roku wybuchła kolejna fala strajku, które przede wszystkim ogarnęły duże zakłady pracy. Oprócz wielu postulatów politycznych i socjalnych domagano się między innymi legalizacji podziemnej Solidarności. Komunistyczne władze nie mogły już tego zmarginalizować. Musiały jak najszybciej uruchomić plan awaryjny. Ten plan istniał od dawna. W lipcu 1986 roku przy szefie MSW powołany został specjalny zespół, tak zwany Zespół Trzech, w skład którego weszli generał Władysław Pożoga i generał Władysław Ciastoń z MSW oraz rzecznik rządu Jerzy Urban. To właśnie
oni opracowali ten plan. Zakładał on uruchomienie rozmów z opozycją w celu poszerzenia bazy społecznej władzy i kontrolowaną reformę komunistycznego systemu. I w sierpniu 1988 roku ten plan został uruchomiony. Ale zanim doszło do rozmów przedstawicieli rządu i opozycji, władze zażądały wygaszenia strajków w kraju. Rzecznik rządu Jerzy Urban zakomunikował wprost, że nie będzie rozmów z opozycją pod strajkowym pistoletem. Strajki zostały więc wygaszone i 20 sierpnia 1988 roku zaczęły się rozmowy. Stronę rządową reprezentowali w nich generał Kiszczak i Józef Czyrek, zaś stronę opozycyjną profesor Andrzej Stelmachowski i Władysław Siła-Nowicki. Te rozmowy nie przyniosły jednak oczekiwanego przez władze rezultatu. W kolejnych dniach w mediację pomiędzy stronami zaangażowali się przedstawiciele Kościoła, biskup Jerzy Dąbrowski i ksiądz Alojzy Orszulik. 25 sierpnia 1988 roku Lech Wałęsa przedstawił propozycję tematów ewentualnych rozmów, wśród których znalazła się między innymi sprawa legalizacji podziemnej Solidarności. I wtedy kontynuowanie rozmów z opozycją przejął w całości Kiszczak, który zaczął od przekonania do nich partyjnego aparatu. W rezultacie jego działań 8. Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej podczas posiedzenia w dniu 28 sierpnia 1988 roku opowiedziało się za podjęciem takich rozmów. 3 dni później w willi MSW przy ulicy Zawrat w Warszawie doszło do spotkania pomiędzy generałem Kiszczakiem a Lechem Wałęsą, w którym to spotkaniu uczestniczyli także biskup Jerzy Dąbrowski i Stanisław Ciosek. Po tym spotkaniu Wałęsa wezwał strajkujące zakłady do wygaszenia akcji strajkowych. I tak rzeczywiście się stało. 15 września 1988 roku doszło do drugiego spotkania Wałęsy i Kiszczaka w willi MSW przy ulicy Zawrat, na którym to spotkaniu obecni byli również Ciosek, Orszulik i Stelmachowski. Następnego dnia, 16 września, rozpoczęły się rozmowy dwustronne, ale już w szerszym gronie. Z uwagi na liczbę ich uczestników przeniesiono je potem do ośrodka MSW w podwarszawskiej Magdalence. To był najważniejszy etap planu awaryjnego, jaki komunistyczne władze postanowiły wdrożyć w życie. Kiszczak, który grał wówczas rolę polityczną życia, zadbał o odpowiednie, w jego ocenie, warunki do tych rozmów. W Magdalence wódki było w bród. Kiszczak zresztą, witając gości w Magdalence, wyraził się jasno. Pierwsze 30 kieliszków obowiązkowo, potem jak kto woli. Wódka miała zapewnić dobrą atmosferę rozmów w Magdalence i rzeczywiście zapewniła. Ale w Magdalence było też mnóstwo ukrytych kamer i mikrofonów, które rejestrowały wszystko. Kiszczak postanowił wszystko uwiecznić, ale nie z myślą o opinii publicznej. Te nagrania miały być polisą ubezpieczeniową dla komunistów, gdyby sprawy poszły w innym niż zaplanowany kierunku. Im więcej liberalizacji, tym trzeba więcej policji, bo liberalizacja między innymi sprzyja temu, że się całe niezadowolenie przełożone, zebrane wcześniej wystrzela. Słowa, jakie padały w Magdalence z ust solidarnościowych liderów, dzisiaj mogą być dla nich przedmiotem wstydu. Ale Kiszczak w czasie tych rozmów obficie korzystał również z informacji dostarczanych mu przez agentów Służby Bezpieczeństwa, którzy docierali do opozycjonistów biorących udział w rozmowach i wypytywali ich o rezultaty tych rozmów. Dla Kiszczaka była to strategiczna wiedza,
bo pozwalała mu na korekty przyjętej przez niego strategii. W sumie w Magdalence odbyło się 13 spotkań przedstawicieli obu stron. 8 z nich odbyło się do lutego 1989 roku, zaś pozostałe 5 miały miejsce już w trakcie obrad Okrągłego Stołu. W ich trakcie dokonano najważniejszych uzgodnień, chociaż trudno nazwać je uzgodnieniami, które zostały mozolnie wynegocjowane w trakcie rozmów. Mocno podpici opozycjoniści na wszystkie propozycje Kiszczaka w trakcie rozmów w Magdalence odpowiadali zazwyczaj słowem akceptujemy. Tak było również wtedy, gdy ze strony Kiszczaka padła propozycja wyłączenia z odpowiedzialności ludzi władzy za działania z przeszłości. W ten właśnie sposób uzgodniono w Magdalence abolicję dla komunistów za ich grzechy wobec Polaków. W każdym razie, gdy w Magdalence dokonano już najważniejszych uzgodnień, uruchomiony został kolejny etap planu awaryjnego. Rozmowy przy Okrągłym Stole w znacznie szerszej formule niż było to w Magdalence. Rozmowy przy Okrągłym Stole nie miały już takiego znaczenia jak te, które były prowadzone w Magdalence. Okrągły Stół miał być jedynie politycznym teatrem, który miał pokazać milionom Polaków, że rzekomo dwie równorzędne strony doszły do politycznego kompromisu, wykazując przy tym wielką polityczną dojrzałość. Termin rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu był zresztą wielokrotnie przesuwany. Partyjny aparat miał obawy przed ich rozpoczęciem. Kiszczak i jego ludzie starali się na bieżąco te obawy rozbrajać. Na jednym z posiedzeń biura politycznego Czesław Staszczak, jeden z najbliższych współpracowników Kiszczaka, uspokajał jego członków słowami: spokojnie, towarzysze, scenariusz Okrągłego Stołu napisała partia, a jego realizacja przebiega niezmiennie w warunkach przez nas dyktowanych. Trwające na przestrzeni lutego i marca 1989 roku obrady Okrągłego Stołu toczyły się w 3 zespołach: do spraw reform politycznych, do spraw reform gospodarczych oraz do spraw reform społecznych. Każdy z tych zespołów dzielił się na podzespoły, które obejmowały już konkretne sektory funkcjonowania państwa. Łącznie w pracach wszystkich zespołów i podzespołów udział wzięło 452 osoby. W obradach Okrągłego Stołu uczestniczyli również przedstawiciele Kościoła jako ich obserwatorzy. Byli to księża Bronisław Dębowski i Alojzy Orszulik oraz protestancki biskup Janusz Nurzyński. Obrady Okrągłego Stołu były też na bieżąco transmitowane przez telewizję, która świadomie kreowała atmosferę napięcia co do ich ostatecznego wyniku. To miało potęgować wysiłek, jaki rzekomo obie strony miały ponieść w trakcie obrad. Gdy 4 kwietnia 1989 roku nastąpił ich koniec, epatowano Polaków wielkim narodowym sukcesem, jakim miały być zawarte przy Okrągłym Stole porozumienia. Przewidywały one między innymi większościowe wybory do Senatu, kwotowe wybory do Sejmu, w których 65% miejsc miała przypaść komunistom, a 35% opozycji, powołanie urzędu prezydenta wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe, zmianę prawa o stowarzyszeniach i ponowną rejestrację Solidarności, dostęp opozycji do mediów oraz wspólne stanowisko w sprawie reform społecznych i gospodarczych, tyle że bez żadnych konkretów. Dzisiaj trudno nie odnieść wrażenia, że porozumienia Okrągłego Stołu były dalekie od demokratycznych standardów. Jednak wtedy, 4 kwietnia 1989 roku, gdy Okrągły Stół dobiegał końca, większość Polaków patrzyła na nie z nadzieją, że w końcu nadchodzi czas budowania normalnego państwa.
Tak czy inaczej, sednem okrągłego stołu była jego fasadowość w planie awaryjnym wprowadzonym w życie przez Kiszczaka. Ten plan zmierzał jedynie do poszerzenia bazy społecznej władzy, która w końcu lat 80. stanęła w obliczu gospodarczej katastrofy kraju. O fasadowości okrągłego stołu może świadczyć również i to, że w jego trakcie trwały jednocześnie rozmowy w Magdalence, gdzie obie strony uzgodniły najważniejsze kwestie, o których później dyskutowano przy okrągłym stole. Mówił o tym nieżyjący już premier Jan Olszewski, jasno podkreślając, że podstawowe kwestie zostały uzgodnione wcześniej, a spektakularne pertraktacje przy okrągłym stole dotyczyły jedynie spraw drugorzędnych. Trudno jest z tą opinią się nie zgodzić. W politycznym planie awaryjnym, na który zdecydowali się komuniści, będący pod presją katastrofy gospodarczej kraju, nie chodziło o zbudowanie prawdziwej demokracji i prawdziwie wolnorynkowej gospodarki. Chodziło jedynie o częściowe reformy systemu przy zachowaniu parytetu kontrolnego przez komunistów. Oczywiście, realizując taki plan, istniało ryzyko wymknięcia się całej sytuacji spod ich kontroli. Ale nawet gdyby do tego doszło, komuniści mieli przecież gwarancję swojej bezkarności, na którą liderzy opozycji zgodzili się w Magdalence. A poza tym, gdyby nawet opozycja nie chciała jej honorować, Kiszczak wszystko nagrał. Był to argument, który skutecznie paraliżował przedstawicieli opozycji biorących udział w obradach w Magdalence. Okrągły stół był więc kompromisem zawartym przy użyciu haku. Był kompromisem, który stał się hamulcem w przyspieszaniu zmian, które mogłyby skutkować lepszą jakością demokracji i lepszą kondycją gospodarki w następnych latach. Trudno jest o tym mówić dzisiaj, gdy nadal istnieje tak silna mitologia okrągłego stołu. Wielką rolę w jej stworzeniu i utrwaleniu odegrał naczelny Gazety Wyborczej Adam Michnik. To on i jego ludzie spisywali tę mitologię i dokonali jej egzegezy. Michnik objaśnił ją tak. Przy okrągłym stole usiedli naprzeciw siebie ludzie, których dzieliło wszystko. Nie znali się, nie szanowali, nie ufali sobie. I do tego szczerze się nie znosili. A przecież dla jednych i drugich był to moment egzaminu z patriotyzmu i odpowiedzialności za Polskę. Myślę, że wszyscy w tamtych dniach zdaliśmy ten egzamin. W ten właśnie sposób Michnik wyłożył wszystkim Polakom istotę mitologii okrągłego stołu. W moim następnym filmie opowiem wam o działalności kapitana Romana Czerniawskiego, najskuteczniejszego szpiega w czasie II wojny światowej. Dowiecie się, dlaczego nim był i jaką cenę zapłacił za swoje szpiegowskie dokonania. Ten film zatytułowałem Najlepszy szpieg aliantów Roman Czerniawski. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Dariusz Czarnotta, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Piotr Kos, Bartłomiej Biegała oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i wiosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem.
Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.